Myślę, że największym problemem jest to, jak Kuba sobie sam poradzi w życiu, jak nas zabraknie. Każdego dnia ma jakiś inny typ rehabilitacji, zajęć pozalekcyjnych. Ubolewa nad tym, że nikt go nie odwiedza, że nie ma kolegów, że nie ma dziewczyny. To jest rodzina mimo wszystko i nie ma różnicy, czy jest ktoś zdrowy, czy chory. Większa empatia, większe słuchanie się w drugą osobę, to wszystko pójdzie do przodu. Nazywam się Jan Dolny, mam w sumie 17 lat i urodziłem się 21 kwietnia w 2002 roku. Autyzm nie jest chorobą, jest to zaburzenie neurorozwojowe. W obszarze neurologicznym oznacza, że mamy do czynienia z zaburzeniami w odbieraniu i przetwarzaniu docierających bodźców sensorycznych. Obraz autyzmu nie jest jednorodny, jest to zróżnicowane zaburzenie, zarówno jeśli chodzi o symptomy, jak i ich nasilenie, głębokość tych symptomów. Dlatego nie mówimy o autyzmie właściwie, tylko raczej posługujemy się pojęciem spektrum zaburzeń autystycznych. Opowiem wam historię. Jak byłem mały, to moja mama Joanna Dona, oczywiście 26-letnia, urodziła mnie i moi dziadkowie nazwali to mnie wnukiem. A moja siostra starsza mi siostra nazwała do mnie młodszym bratem. Sądzę? To, co jest też istotne, to zawsze mamy do czynienia z deficytami w relacjach społecznych i w komunikacji społecznej. Te osoby mogą mieć tutaj obniżone czy odmienne sygnalizowanie właśnie mową ciała, czy też na przykład kontaktem wzrokowym, który nie zawsze jest tak wykorzystywany w utrzymywaniu relacji z inną osobą, jak zwykle u osób neurotypowych. Miałem okazję współpracować już z osobami niepełnosprawnymi, realizując warsztaty od 6 ponad lat i jeżeli chodzi o pracę z Jakubem, to Jakub przede wszystkim ma swój świat, lubi, kiedy świat jest jemu podporządkowany i co najważniejsze to to, że ma swój indywidualny punkt widzenia. Kiedyś usłyszałam takie słowa: jeśli znasz dziecko z autyzmem, znasz dziecko z autyzmem. Każde jest inne. Inny jest także Kuba, a może po prostu wyjątkowy. Tutaj w szkole musi pokonywać wiele barier, a ja staram się mu w tym pomagać. Wspieram i zapewniam poczucie bezpieczeństwa w szkolnej rzeczywistości. Kiedy poznałam Kubę, przypomniały mi się takie słowa, że nie ma przypadkowych spotkań w naszym życiu. Każdy człowiek jest dla nas albo lekcją, albo sprawdzianem, albo wyjątkowym prezentem. Kenoterapia, w skrócie mówiąc, jest terapią wspierającą jakby pozostałe formy pracy z dziećmi, pozostałe terapie. Można powiedzieć, że tak naprawdę może być wszystkim, ponieważ nie mamy żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o pracę właśnie z psami. Psy są motywatorami dla dziecka, są dla mnie wsparciem i pomocą. Mam o wiele łatwiej czasem od innych terapeutów, ponieważ do mnie dzieci wchodzą z uśmiechem i zamiast mnie widzą zwierzęta, prawda? Ja jestem zawsze gdzieś tam, jak nie na bardzo dalekim, to na pewno na drugim planie. One są zawsze pierwsze i w związku z tym komunikacja z dzieckiem jest dla mnie, czy z młodzieżą, prawda, jest dla mnie łatwiejsza. Terapia wspierająca polega na tym, że dopracowujemy czasem trudne do przepracowania problemy, które gdzieś tam na innych terapiach mogą dziecku sprawiać problem. Główną rolą tych zajęć właśnie powinno być wyciszenie, powinien być relaks, nie przymus, nie stosujemy nigdy pracy na siłę, zawsze na tyle, na ile dziecko jest w stanie
coś wykonać, na ile chce wykonać i na ile sprawia mu to przyjemność. Jeśli będziemy myśleć, że to jest autyzm, jeśli będziemy myśleć, że jesteśmy terapeutami i pracujemy z tym autyzmem, to myślę, że nie osiągniemy żadnego sukcesu jako terapeuci. Mamy siebie nawzajem wszyscy. Wiadomo, że wtedy załóżmy, czy Kuba jest chory, czy my jesteśmy chorzy, no to mamy efekt stadny. Wszyscy zbieramy się do grupy, ewentualnie rozmawiamy na temat, jak trzeba zorganizować dzień, dzielimy po prostu sobie obowiązki. Tak jak w rodzinie. Wszystko się opiewa na dobrej rozmowie. Już teraz jest dużo łatwiej, no bo Kuba jest większy. Mamy jeszcze dużą pomoc ze strony też dziadków, jednych, drugich. U nas zdecydowanie plany wszystkich popraw rehabilitacji pokrzyżowała padaczka. Czy będzie lepiej? No trudno przewidzieć. To jest taki typ schorzenia, który jest nieprzewidywalny. Czego oczekuję, powiedzmy, od znajomych? Przede wszystkim, żeby byli, tak? To jest to, czego oczekuję od znajomych i rodziny. Jeżeli chodzi o społeczeństwo, no to jeszcze większa empatia. Nie postrzeganie tylko własnych potrzeb. Właściwie dotyczy to każdego z nas, nie tylko osób niepełnosprawnych. Wszystkie dzieci z autyzmem mają problemy z przetwarzaniem niektórych produktów. Białek, trawienie glutenu, absolutnie mleka, no i cukier, bo cukier pobudza. No w domu gotujemy niby razem, ale osobno. To jest tak, że baza może być taka sama, na przykład, nie wiem, gotowanie zupy. Ktoś lubi zabieloną, tak? No to bazę robimy tą samą, odlewamy dla niego w osobny garnek, a kto chce, to sobie zabiela albo na talerzu, albo faktycznie w tym głównym garnku, tak? Z którego odlaliśmy. No to jakby nie jest problem. My się już w domu przyzwyczailiśmy do tego osobnego gotowania. Ale też wydawało nam się, że nigdy nie, że trudno będzie wyjechać gdzieś, tak? Że takie zwykłe wakacje gdzieś razem, tak? Będą trudne. To głównie w tej mojej jakby roli starszej siostry odnajduję się tak jak typowa osoba. Czyli no po prostu nie wiem, jak Kuba potrzebuje pomocy z pracą domową, to no po prostu mu pomagam. Jakby poprzez lata się przyzwyczaiłam do tego, że Kuba to Kuba, jakby nie widzę różnicy, czy jest chory, czy zdrowy. Największym problemem jest to, że ludzie go nie rozumieją, mówi niewyraźnie. Od właściwie 5 roku życia chodzi do logopedy przynajmniej raz w tygodniu. Jak był młodszy, to i 2 razy w tygodniu. I cały czas ta mowa jest niewyraźna, cicha, on nie umie krzyknąć. Wiele spraw jest trudnych do ogarnięcia. Tydzień mamy zaplanowany właściwie pod zegarek z kalendarzem. Każdego dnia mamy jakiś inny typ rehabilitacji, zajęć pozalekcyjnych. Bardzo trudno jest być matką niepełnosprawnego dziecka. Nigdy nie wiesz, jak Ci odpowie, co zrobi. Autyzm jest nieprzewidywalny. Wielu ludzi nie rozumie tej sytuacji. Nie umieją pomóc, zrozumieć, a może i nie chcą. Ciężko jest w szkole, ale też i w sklepie. Smutno się patrzy na dziecko, które ma słabą przyszłość. Właściwie nie wiadomo, co dalej. Ataków epilepsji nie pamięta. I to jest właśnie najtrudniejsze w tej chorobie. Takich rodzin jak Państwo Dolni jest wiele. Rodzin, które na co dzień wykonują tytaniczną pracę opiekując się swoimi bliskimi, gdyż ci nie potrafią samodzielnie egzystować. Historia każdego niepełnosprawnego bądź chorego jest inna, lecz wiele też ich łączy. Są to ludzie, którzy by przeżyć kolejny dzień, potrzebują opieki osób trzecich. Rodziny te decydują się poświęcić całe swoje życie opiece nad rodzicami, dziećmi, krewnymi, rezygnując z własnej wygody. Są to wielcy bohaterowie, o których codziennym zmaganiu z przeciwnościami losu nie pisze się bestsellerów, nie tworzy przebojów łatwo wpadających w ucho, czy scenariuszy seriali, które cieszą się ogromną oglądalnością. To nie są tematy na pierwsze strony gazet. Właśnie tym rodzicom i ich niepełnosprawnym bliskim dedykujemy nasz film.